Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dreamfall Chapters. Jak widzicie, opuściliśmy przed chwilą Queenie, z tego co widzę, tylko że Queenie już tam nie ma. Została tylko filiżanka latająca. No dobra, wobec tego idziemy w stronę w takim razie tutaj pandemonium, żeby wejść do Miry, zdaje się, jeśli dobrze kojarzę. To chyba chciałam zrobić ostatnio, tak więc wchodzimy. Mówisz, Mira, że Shambot coś zrobił? Mira treats Wit like shit, but it doesn't seem to faze him. They have a very complicated relationship. Myślałam, że mogę z nim pogadać, ale nie. Dysfunctional siblings. How did it go? I got the data. So you're not completely useless after all. That's a surprise. Dzięki. Come over here. I'll download and decrypt it. One sec. Basic encryption, standard syndicate protocols. Let's take a look. I don't really know what I'm looking at. Financial transactions, Petal. Big ones. From various shadow accounts into the party's campaign. Well, fuck me. What do we have here? Unity's taking bribes. Well, yes, obviously. These are just standard corporate shadow accounts. Won't be too hard to trace the transactions. No, I'm talking about the rest of it. There are detailed records of meetings between Ominsker and Konstantin Wolf, arranged and attended by Waticorp officials. Aha, czyli niby wybory. Jesus Christ. The Mother Chords have kept files on everything, like it's just business as usual. What a bunch of gandas. And look at this. You know there's been talk about regulating the Dream Machine? Yeah. Uminsker's been an outspoken proponent for regulation, and According to this, if Unity wins, Uminsker's going to give Wati a carte blanche to sell Dream Machines and operate Dream Emporiums in Europolis. Waticorp will be able to provide government-licensed Dreamtime access to everyone, everywhere, all the time, unrestricted. So Uminsker's not the messiah this city was hoping for after all. There goes my vote. To shit. So, what are you saying exactly? I'm saying the bribes and kickbacks are only part of the story battle. I'm saying Uminsker is collaborating with both Konstantin Wolf and Waticorp. And fuck knows who else. No, Whether it's for pseudo-wybory. money or power or some other reason, who knows? They can't both win the election. In other words, it's bad. Badder than bad, Petal. This could be the biggest, baddest thing since the last time Waticorp was in the news for trying to fuck us over. I still don't understand what Uminsker stands to gain from collaborating with Wolf and European Dawn. I'm sure the answer's in there. Somewhere. There's terabytes of this shit. We've only scratched the surface. But this is not my problem, it's yours. Take it. Wow, shit. No, What should tak I do? lekko, tak Your lekko data, your mówiąc. problem. I can't tell you what to do with it. But I can tell you what I would do. This belongs to the world. Keeping it secret benefits no one. If I were you, I'd publish it, anonymously. Luckily for both of us, you're not me. Whatever you decide, Bettel, you'll want to tread carefully. Heads will roll. Make sure one of them isn't yours. Also, don't bring the eye to my doorstep. I'll deny everything and throw you to the wolves. No offense, Gotia. None taken. I've uploaded the decrypted data to your iris. It's locked to your voice print. Go do whatever it is that you're going to do. And leave me out of it. Okej. Zdecyduj, komu oddać dane, Barutiemu czy ręce. O kurde, Bela. To dopiero jest mocny wybór, który jak sądzę, no kurczę, będzie miał wpływ. W sensie, nie wiem. Kto do mnie dzwoni? Baruti, tak? Tak. Actually, I just finished. Where do you want to meet?
The Cabana on Sunshine Plaza. I needed some artificial stimulants to keep me going. Meet me there whenever you're ready. Will do. W sensie, wiecie co, trochę się boję, że jeśli chodzi o Baruti, od Barutiego, to może być kwestia taka, że on zbiera dowody, żeby je zniszczyć. Natomiast pojęcia nie mam, szczerze mówiąc, bo on jednak jest mocno za tą Leą Umińską i ja nie wiem naprawdę, komu się bardziej opłaca wierzyć. Ja bym skopiowała te dane, szczerze mówiąc, i przekazała w oba źródła. Zarówno do Barutiego, jak i do ręki. I powiedziałabym, że na zasadzie, że żeby się wstrzymali z publikacją albo coś takiego. Nie wiem, tydzień i po tygodniu opublikowali, jeśli coś innego nie wyjdzie. Zwłaszcza, że my mamy przyjaciół w tej redakcji, mamy chłopaka w tej redakcji, więc... Nie, ale właśnie idziemy do ręki, która karmi. Wiem, że ja cały czas zmieniam nazwę tego, ale po prostu jestem nadal przyzwyczajona do tej nazwy z poprzedniej części, więc no nie dziwcie się, że mi się myli. No brzmi to źle, co najmniej rzecz ujmując. Ja jak mówię, gdyby to były moje dane, to ja bym poprosiła Mirę może nawet, żeby je skopiowała, żeby przekazać w oba źródła, ale to właśnie ja. Niestety możemy zrobić tylko jedną rzecz w tym momencie. Tak więc, Sali. Tak coś czułam, że do Saliego, a nie do Rezy. Dobra, nie będę rozmawiała z Rezą, bo nie ma po co. Tak więc porozmawiajmy z Salim. I have something for you. Ah, a professional visit. Now I am intrigued. Oh, shit. I don't know what to do with the data. If I give it to Sully, I'll break Baruti's heart and our friendship. But if I give it to Baruti, the truth could end up getting buried. I honestly have no idea what to do, and there's no simple answer. I just have to make a choice. Oh, let me ask you a completely hypothetical question. Far away. Let's imagine for a moment that I have a friend. You're stretching credulity here, Zoe, but carry on. And this friend has acquired some information from another friend, newsworthy information. But this other friend wants to keep it a secret. You're asking me if this friend of yours should share what she's learned with the world, or respect her friend's wish to keep it secret. Something like that. There's truly no right answer to that question. There are so many moving parts, I wouldn't know where to begin. No właśnie. Do what you think is right, Zoe. That's my only advice. So, what is it that you may have for me? Oh, come on. Don't leave me in such suspense. O Jezus Maria. Dobra. This data is too valuable to give to Baruti. He'll take it to the party leadership and then... who knows? Maybe they'll find a way to shut him up. To też jest prawda. What am I doing? I promised Baruti I'd help him get the data, and now I'm handing the evidence off to the Hand. I can't do that to him. Oddaj dane! This data... Boję się konsekwencji tej decyzji akurat, bo to jest poważna Financial transactions. decyzja. Documents linking Unity and Uminska to Watercorp and Wolf. Ale właśnie, pardon? chociażby przez fakt, że to są Where in pseudo-wybory, name did you find these documents? to Baruti ludzie tipped me zasługują, żeby to off. He's had wiedzieć. his suspicions and he asked me to find evidence. And you brought it to me, to the Hand, instead of your... It seemed like the right thing to do. That data, it's all in there, all you need for a full expose. Christ our Savior on a bucking bicycle. It's dangerous information, Sully. Oh, we'll keep your name out of it. Yours and his. Be sure of that. Gasha! And I was going to vote for Uminska. The Hand endorsed her, for crying out loud. Are you sure about this? About giving the data to us? Już podjęłam tę decyzję. But I don't want anything more to do with it. I'll put people on this right away. We'll need to verify every fact and triple check with our own sources. Will you ask Uminska or Watercorp for a response? Huh? Oh, well, that depends. If there's a chance they could destroy the evidence or hide the trail, then no. No, we won't. And this is why we must move fast. I need everyone to come in. I don't care if they're half a world away. Everyone! Please keep me in the loop. I promise. Now, please, excuse me, Zoe.
Of course, yeah. Okay. Go ahead. Właśnie, niech działa. Poinformuj Barutiego o swojej decyzji. Czeka na ciebie przy sera w kawarnie na Sunshine Plaza. Wow. No właśnie, nie wiem co z tego wyjdzie. Za Chiny tego nie pamiętam, szczerze. Bo ja właśnie też... Ktoś się mnie pytał, jeden z was? No, pewien widz, którego ja oczywiście niku nie pamiętam, bo pamięć złotej rybki. Nie mam kompletnie pamięci do nazw, sorry. Natomiast właśnie pod komentarzem się pytał mnie ktoś, czy ja w tą grę grałam, czy nie. Grałam, owszem, ale naprawdę większej części nie pamiętam. Pamiętam właśnie troszeczkę rozdział, tak, księgę trzecią, troszeczkę pragnę nadmienić, albo bardziej, tak wiecie, dobitniej powiedzieć, że tak to ujmę. Czy ja tutaj przejdę w ogóle? Aha, bo tam są cegiełki, tak? A ja chcę iść do Sunshine Plaza. Nie wiem, czy w dobrą stronę idę, ale najwyżej sobie pobłądzimy trochę. Poszłam w trochę złą stronę, ale myślę, że jakoś dam radę przejść. W sensie, no, po prostu trzeba trochę sobie pobłądzić trochę dookoła i tyle. Ulica Kaprowa, tak, tam jest siedziba oka. Tam są cegiełki. Gdzieś, bo widzę te latarnie. To jest jednak też dobry punkt orientacyjny. Latarnie, tarasy Seszandrii. Nie, tutaj jest pan terapeuta, który normalnie daje informacje na temat naszej Zoe komuś innemu. Któż wie komu? Dobra, wobec tego schodzimy sobie na dół, tutaj. I tam jest znowu wejście na górę, z tego co widzę. Czy ja mogę którędyś tutaj zejść w dół? Materdeo, jakie tutaj jest... w sensie to jest bardzo rozległa lokacja i tyle. Dobra, tutaj mogę zejść. Ale chyba mniej więcej właśnie wróciłam do punktu wyjścia, nie? No jasne, że tak, Prista Vista. No dobra, wobec tego tam chyba koło pandemonium muszę skręcić. No cóż, bywa i tak. Czasami się człowiek zgubi. Ale naprawdę, kurczę, jeśli chodzi o tą decyzję, właśnie nie pamiętam, jakie będą konsekwencje. Jakby w ogóle ja nie pamiętam, jak poprzednio grałam, jaką ja w ogóle decyzję podjęłam w kwestii tych danych, szczerze mówiąc. Mogłam podjąć zupełnie inną, bo wiecie, jakby nie było, człowiek na przestrzeni czasu się zmienia, nie? Ale... Hejka, czy to aby nie mnie szukasz? Znaleziono gumowe zwierzę sflaczałe i wysmarowane fekaliami w pakiecie, sznurek i dziwne paskroły. Jakie odwołanie do przeszłości, Chryste Panie, moja kaczka, której użyłam, żeby złowić klucz jakiś w pierwszej części. Zobaczyłam to z daleka i normalnie nie mogłam koło tego przejść obojętnie. Wróć, tutaj byłam od drugiej strony. A, bo tutaj jest przejście w ogóle, aha. Ja oczywiście go nie zauważyłam, bo pokiego. Dobra, w takim razie idziemy dalej w stronę cegiełek. W sensie wzdłuż cegiełek bardziej. Ajajaj. Nie wiem. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, szczerze. I w sumie jestem ciekawa, co by się stało, gdybym oddał dane Barutiemu. Jak ktoś z was wie, to możecie mi napisać. Bo jestem, jak mówię, no ciekawa po prostu, jakie by były konsekwencje. Dobra, gdzie jest Baruti? Gdzie jest Baruti? Ja jestem ślepa, czy... O, tam jest Baruti. Dobra. I've never seen Baruti this dejected before. I feel for him. This was his life. W sensie inaczej. And I'm about to make his day even worse. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie też ma... Jeśli jest człowiekiem, za jakiego go uważam, to nie będzie... to myślę, że będzie też zadowolony, że to trafiło do informacji publicznej, ale dobra. Pojęcia nie mam. Sorry for taking so long, Baruti.
The truth will come out and there's no reason to lie about it. Except that our friendship will be over. I need to tell him what I did, but I can't tell him I didn't trust him with the data. I shouldn't tell him what I did. It won't make any difference, but it will ruin our friendship. Better to let him think it was an anonymous tip to the hand. Nie, w sensie myślę, że się domyśli raczej, że anonimowym źródłem była osoba, która została wysłana, żeby zdobyć te dane, więc może nie róbmy z niego idioty, bo myślę, że to pogorszy jeszcze sytuację. I need to tell. I Dobra, couldn't let łagodnie. you take the data to the party. I didn't know what would happen to you, and I couldn't be responsible. What are you saying? I gave the data to the hand. You'll be protected, we both will, and the world will learn what— I should have known better than to ask for your help. It's clear where your loyalties lie. That's not fair. Fair? Dlaczego What's w ogóle fair? się The nie campaign zmienia was my life. Now it's not. kamera? This was not your choice to make, Zoe. I didn't need your protection. Wróć do domu, gdy będziesz gotowa, w moim przypadku. Nie wiem, dziwna rzecz się zrobiła. Szczerze mówiąc, ja bym poszła do siedziby jeszcze kampanii. Nie wiem, czy to coś zmieni. Może wam to wytnę, jeśli nie, w sumie. Podział, tak, to jest MMA jakaś wystawa. Naprawdę jestem ciekawa, jakie to będzie miało konsekwencje, bo... Albo wiecie co, nie będę już szła, już kij z tym, nie będę marnowała czasu na nagraniu, może sobie prywatnie kiedyś pójdę, kto wie. Ale naprawdę jestem bardzo ciekawa, jakie to będzie miało konsekwencje. Wiem, że już to powtarzam któryś raz, ale po prostu, no nie wiem, podziały się teraz takie ciekawe rzeczy. Rzeczy, które będą miały, no... Wydźwięk? Leomiska, twój głos. Czy ona coś powie na temat Lei? Nie. Po co? Dobra, wobec tego wracamy się do domu. I'm so O, sorry, toż to Emily. Reza. You really threw us a curveball today. It sounds like you disapprove. Not at all. I mean, it's great. Well, it's huge, but well, I guess it just confirms my fears Oh. about the election work. Yeah, well, I guess you were right. You know it's not about that. No, of course not. Anyway, let's talk. Yes, let's. No tak, umówiliśmy się na kolację. Zapomniałam trochę o tym. Co się dziwić zresztą. O. Rozdział 5. Anamneza. Aż sobie normalnie wyszukam to słowo, bo nie znam. Anamneza. 10 dni później. Niech zgadnę, Merkuria? Tak. General, you call for me. Step inside, Vamon. How do you find your quarters, General? I find my quarters just fine, Commander. Wywiad That's not chorobowy. why you were summoned. Ciekawe. You see, something's been bothering me. Mia? I've spoken to your men at the keep, and their story is the same as yours. There was a riot instigated by the resistance. In the ensuing chaos, Apostle Alvani was killed. His body was inconveniently burned in the fire. It was a bloodbath, one that someone will have to answer for someday. Certainly, General. I will see to it. I'm sure you will. I also spoke with some of the surviving prisoners. Their story diverged significantly from yours. That doesn't surprise me. They're a treacherous lot, looking for any excuse to spread discord. Maybe so. But before the riot broke out, the warden claims he was ordered to execute the Apostle. By you, personally, Commander. Lies! The infidel is trying to save his own skin. Perhaps, but what reason would he have to lie? It doesn't absolve him of any responsibility in regards to the riot. He still awaits his trial at Coldstone. He tells me the executioner's sword had been sharpened to take Alvani's head at first light. I'm not saying I trust the man. He's a cruel little person. But he appears to respect the chain of command. And what did the prisoners tell you? That the riot was set in motion to free the Apostle, not murder him. And that it succeeded. That's preposterous. Kiana Alvane is ashes.
He walks in shadow, lost and afraid, far from the glory of the first mountain and the light of the goddess. So you tell me, Commander, and I'd hate to think you're lying to me or omitting the truth. Your relationship with Alvani. There was animosity. You knew each other when you were boys. We had run-ins. When we were both on the streets of Sedia, it wasn't uncommon. But your rivalry was bloodier, went deeper than boyish pranks. It was a long time ago. We were past that. I want to believe you, Commander. Your position here is important to me, to the Six, to all of Azadir. Have I not always served the goddess and my people, Mir? Have I not proven myself to the Six and the Council? To the seat, to you? Any suggestion that I'm less than faithful? It greatly offends me. As it should, Famon. I have no wish to discover you've been lying to me. I have no wish to see you placed in chains. I want to believe you. And for now, I do. But I will continue investigating this matter, because something about it is not right. Something about it bothers me. If you know something, I urge you to come to me as quickly as possible before I learn you've kept the truth from me. I have not. I walk in the light, Mir. Everything I do for my nation and my people. Very well. You may go. May the goddess protect you, General. No tak. On już wie, że będzie działał Light przeciwko shine niemu. upon us all and illuminate our path. Jestem ciekawa, czy to jest ten generał o tam chyba blondu brodzie i rudych lokach, jeśli dobrze kojarzę. Czy tam rudych włosach po prostu. Night, Ulrich! What news do you have for us, Ulrich? Right, so a man comes into my bar this afternoon. Azadi soldier, off duty. Has a few beers, starts getting flushed and loose-lipped. Man says there's talk of a raid. This very night, in the magic ghetto. And there's a list. A list? The ones they're targeting. The ones they're bringing back out again. But why now? I mean, it's not payback, is it? He did mention the weapons shipment that got blown sky-high last week. Caused a fair bit of ruckus, that. Was the talk of this place for days. Seems some people enjoy a good explosion. Apparently, the commander of the Azadi Special Forces took it as a personal insult. A commander... Come on. He would take that personally. Also, man said, there's been more weapons and supplies being smuggled into the city, right under Azadi noses. Well, they've caught a few shipments, so they know people are arming themselves in the ghetto, that there's trouble brewing. The mole's been more cooperative than usual. Whatever you did for her, Kian, it appears to have been appreciated. So, the way I see it, the Azadi might want to make a decisive strike tonight, before they lose control of Old Town. Well, they're not wrong. So, we need to find out who's on this list, and we need to know when they're gonna strike and from where, and we need to... Patience, Inu. One thing at a time. First we must learn if, when, and where this raid is taking place. Then we must warn our friends, including the mole. And then we must get our own people to safety before the Azadi come. I have a few contacts I can poke. Liko? I'll start with our people in the ghetto. Kian, if you could pay the mole a courtesy call. That won't take long. Is there anything else I can do? I doubt it. Let's meet back here before midnight. Will do. Good luck, the both of you. Watch your back. Okej. Wobec tego ostrzeż krecica o potencjalnej łapance. Ulrich is a good man. I enjoy his company. He's true to his word. I trust him with my life and consider him a friend. Kia, if I may have a word. O! In private, I have a message from a common friend. Anny? She wishes to see you, alone, as soon as possible. She told me she'd wait for you where all of Old Town lies below us. Wherever that might be. She does like to speak in riddles, that one. Miejsce z Thanks, widokiem Elvie. na starówkę. And when you do see her, tell her it's time she paid her tab. She won't receive another drop of Merryminstrom until she does.
Okej. Odszukaj Annę. Znajdziesz ją w miejscu z widokiem na Starówkę. Jezus Maria, to ja się już domyśliłam. Dziękuję, gro, jednak, że chcesz mi sama podpowiadać. To też jest opcja. Nie wiem, gdzie powinnam się wpierw udać. Ostrzeż krecicę o potencjalnej łapance. Do krecicy miałabym bliżej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że do krecicy będzie bliżej z miejsca, w którym właśnie jestem. Południowa brama, tak więc idziemy tutaj. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie jest chodzić po tej samej, nie, czekajcie, że wiecie, że jest ta sama mapa, za to z nową grafiką, z nowym ułożeniem tutaj różnych miejsc i to jest po prostu, myniam, szczerze mówiąc, przynajmniej dla mnie. Jest to niesamowite po prostu. Tak więc przechodzimy przez Starówkę. Jestem ciekawa, czy spotkamy Bipa, bo wiem, że on jest troszeczkę ważniejszą postacią w tej części, ale nie kojarzę, czy właśnie teraz będziemy go widzieć. Chyba niespecjalnie. A może później. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jeszcze go spotkamy. Dobra. Do krecicy. Dzień dobry. What do you want? I need to speak with the mole. She's not expecting you. She'll want to hear what I have to say. Fine. But keep your hands where I can see them. Okej. Nie przeszkadza mi to, biorąc pod uwagę fakt, że nie mam złych zamiarów. Tak więc jak to zwykle bywa, powoli schodzimy. Jest ten strażnik. Dzień dobry. Mam wieści. Are the apostate not dead yet? I expect you'd be dead by now. If you live this long, you might even make it to my age, but I don't recommend it. When your bones ache each morning and you can barely hold your liquor anymore, you curse the gods for keeping you alive. You come to warn, Mole, then? How did you know? The Mole always know. Whispers travel on the wind and voices reverberates through the soil. There's word of raid happening. Of course, no one know for sure. The Azadi usually stay out of Old Town, afraid to cause ruckus, upset the order of things, afraid of people rising up against them. Though times do change. Whether Azadi attack happen or not, Mole's prepared. Don't you worry about the Mole. Mole has burrows. Beside, it may be time to leave Mercuria altogether. Those infernal machines your people build make my fur stand on end. They crackle, they buzz. They are opposite of magic. Make Mole's head pound. Don't know what they're for and what'll happen when they're all done building them, but Mole don't like it. Don't like it one bit. Nie dziwię się. Something's coming, Kiana, of the rebels. I smell it. I feel it in my whiskers. In my aching bones. Something unnatural. Something mean. There's no room in Mercuria for magic or for magicals. Not anymore. No. Whether Azadi attack is coming or not, it's time for the Mole to dig other burrows. Or perhaps return home to the birth burrow. Find an old familiar hole to sleep in. Sleep until this shadow has passed. Or until we're all of us dry bones beneath the soil. You may consider your warning delivered. This is the last you'll see of me. The last you see of the Banda, the burrowers, the little ones who sing to the soil. My people, all gone. You tell your shepherd she's welcome to everything in my possession.
All the weapons and food and medicine. All you need to keep fighting. Watch your hide, Kiana of Clan Alvarne. These are dark times, and you're at the heart of it all. Well, why are you still here? Go! Go! W sensie, słuchałam cię do końca. To chyba uprzejme, co nie? Tak mi się wydaje, że to jest chyba w dobrym tonie. Be ever soft under your feet, Apostle. The fate of worlds falls on you now. No tak. Przecież Kian to jest jedna z głównych postaci. Oczywiście, że musi na nim spoczywać los światów, czyż nie? Między innymi na nim oczywiście, bo jeszcze przecież na Zoe. He's not doing a very good job of being inconspicuous. Dobra, w takim razie Maybe idziemy that's the idea. tam, gdzie jest widok na starówkę. Akurat ja chyba kojarzę, gdzie jest to miejsce. Wydaje mi się, że kojarzę. Czy może zobaczę je stąd? Nie mam zielonego pojęcia. Wątpię w to trochę, że zobaczę stąd takie miejsce. Ale chyba wiem, o jakie miejsce chodzi dokładnie. W ogóle właśnie... No jestem ciekawa tego, czy Bipa tutaj spotkamy. Może później, może nie. Kto wie. Jak mówiłam, na bank go spotkamy jeszcze raz, więc no tyle wiem. Jej. Tak swoją drogą, akurat to też jest miłe, akurat jeśli chodzi o Markurię, że w przeciwieństwie do Porpastu tutaj nie zamykają, jeśli dobrze pamiętam, konkretnych przejść, że trzeba właśnie jakoś wymyślać drogę naokoło, albo na skróty, albo w ogóle właśnie po prostu inną drogę wymyślać, więc to jest miłe. To jest miłe. Dużo jest tych rur, to trzeba Those metal przyznać. tubes remain a mystery to all of us. They've been putting them up all over the city, constructing some sort of network of pipes. No to nie jest... To nie... Salon fryzjerski to nie jest właśnie... W sensie to jest bardzo zagadkowe. Z pewnością. Dobra, przechodzę ja tutaj. Okej, wobec tego biegniemy sobie tutaj i dobrze pobiegłam, tak. Jeśli to jest oczywiście to miejsce, o które chodzi, bo mogę się mylić równie dobrze. Ława, właśnie. Ława. O, jest! Dzień dobry. Anno. It's a nice view, isn't it? I've always found Marcuria beautiful, especially in summer. Of course, those metal tubes are a bit of an eyesore. And that tower... Actually, the tower I quite like. Why did you want to meet me? Oh, so impatient. You always were. I've been saving something for a rainy day. Someone, actually. And, well, no rain at the moment. But the forecast for tonight sounds grim. It can't hurt to pool our resources and share information. She knows something about tonight. We've heard the same thing. Something's happening tonight. Possibly an Azadi raid on Old Town. That's what I've heard too. But I don't know anything else. Yet. That's where you come in. There's an Azadi officer, high-ranking, a captain. He has an arrangement with a young woman in Old Town. Oh! A non-human. He's fucking a magical. Eloquent, but yeah, he's fucking a magical. We both know No what tak, it would do to eloquentnie, his że hej. career if anyone found out. They'd strip him of his rank. He'd be arrested, tortured, most likely sentenced to death. All for a little blue girl and some exotic sex. Your people are so predictable, Azadi. So easy to compromise. You know, the more things you forbid, the more sins there are to be tempted by. You're a nation of the repressed, a powder keg ready to blow. But how will this information help us? Today is this officer's day with his young lady. She has a room near Shady Quay. Our horny captain never goes alone. The fool brings his uniformed knave to keep watch, which is convenient, like a big arrow pointing to the right door. If you were to confront the captain in a compromising position, there'd be no limit to what you could accomplish. Why give me this szantażyk. information?
You could have profited from it yourself. I have no need for money or leverage. But I thought you could put this to good use. Find out what's going down. Maybe stop it, save some lives, or take some. I thought you didn't care about the resistance. I never said that. I never said I did either. But maybe I care for other things. Why did you bring me all the way up here to tell me this? Because I don't trust them or anyone. I've been burned in the past. But why me? Because you, Kian, I trust. This isn't right. I can't reject her. Nie? Ja cię nie znam, kobieto! Idź sobie! Trochę jest zbyt intymnie jak na mój gust. Nie znam cię. Anna, wait. Znajdź oficera Zali gdzieś na starówce. Naprawdę, w sumie akurat ten moment jakoś mi się kojarzył. Właśnie, że jest taki moment, że ta dziewczyna nas chce pocałować i zawsze miałam co do tego odczucia, że to jest takie znikąd, bo de facto nie znamy jej, Kian jej nijak nie kojarzy, nie mamy żadnych powiązań zbytnio, tylko po prostu jest losową kobietą, której nagle się zachciało całować, z mojej perspektywy. Więc znaczy tam chyba było coś, że jest jakaś historia Anny później poruszana, ale jak mówię, no z tej perspektywy, z której w tej chwili jesteśmy, jest losową kobietą, która normalnie znikąd chce się całować. Więc ja mówię temu nie, personalnie. Ale to ja. Natomiast mieliśmy zapis, tak więc zakończymy sobie ten odcinek. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali następne. Zostawcie też łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bądź zostawcie komentarz, będzie mi bardzo miło. I mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Cześć!